Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Forda F-150. Ford F-150 to najmniejszy z rodziny pick-upów F-Series, dostępnej m.in. na rynku amerykańskim, a mimo to jest ogromny, bo najmniejszy w Ameryce znaczy ogromny w Europie. Przykładowo, znany pick-up również w Polsce, czyli Ford Ranger, ma 5 metrów 44 cm długości, podczas gdy F-150, czyli najmniejszy w rodzinie F, ma 5 metrów i 91 cm, niemal pół metra więcej. A jak popatrzycie na rodzinę F-Series, to na jej szczycie jest taki skromny pick-up F-650, który ma 6,5 metra i wygląda jak ciężarówka. Ale wróćmy do testowanego małego F-150, który jest ogromny. No zobaczcie, jakie to bydle. Najlepiej to widać, jak wpadniemy na jakiś parking i staniemy koło zwykłych osobówek. Ale nawet europejskie SUV-y i pick-upy są przy nim malutkie. W ogóle testowane F-150 to już 14. generacja z rodziny F w Fordzie. I po raz pierwszy jest w wersji w pełni elektrycznej, którą Ford nazwał Lightning. Do tej nazwy jeszcze pod koniec testu wrócę, bo nie zawsze ona oznaczała auta elektryczne. I wersję elektryczną poznać można, poza oczywiście emblematami, po światłach, które przechodzą przez całą szerokość auta i to zarówno z tyłu, jak i z przodu. No, chyba że ktoś kupił podstawową odmianę, to wtedy blendy z takim całym światłem nie ma, więc zostają praktycznie tylko emblematy. Ale w zasadzie, czy z tą blendą, czy bez niej, to ciężko powiedzieć, że to jest elektryk. Wygląda jak zwykła odmiana. Nawet wlew do prądu jest tak schowany, że ciężko go odszukać. Swoją drogą, po lewej stronie jest wlew, a po prawej stronie mamy atrapę, która wygląda dokładnie tak samo jak po lewej stronie. Ciekawe. No dobra, ale jak jesteśmy przy ciekawych rozwiązaniach, to pora otworzyć pakę. Ta może być w opcji elektrycznie otwierana, ale to nie jest jej największe udziwnienie. Kolejne są na pace, bo tam mamy m.in. miarkę, jakbyśmy chcieli coś zmierzyć, dodatkowe oświetlenie, jakbyśmy na przykład coś mierzyli w nocy, a także i aż 5 gniazd, żeby podłączyć jakieś sprzęty do mierzenia w nocy. Łącznie gniazda mają 2,4 kW mocy w podstawie, a w opcji moc jest podniesiona do 9,6 kW, więc spokojnie można tam podłączyć elektronarzędzia czy chociażby telewizor. Ale to wciąż jest nic. Patrzcie na to. Klapa jest bardzo wysoko i ciężko się tam wchodzi, więc producent w opcji oferuje nam wysuwany schodek plus do tego wysuwaną rączkę, żeby łatwiej się wchodziło. Świetne. Szkoda tylko, że problemem w każdym pick-upie bez zabudowy jest brak miejsca na bagaże, bo spaki nam wypadną, zmokną albo ktoś może je łatwo ukraść, a w kabinie raczej nie ma na to miejsca, jak mamy komplet pasażerów. Ale nie w tym F-150, bo tutaj jest normalny bagażnik. Tak jest. Z przodu mamy przeogromny kufer o pojemności 400 litrów i udźwigu 180 kg. Kufer jest wielkości bagażnika w zwykłych kompaktach. Ba, jest tak duży, że ja tam spokojnie się mieszczę. I z racji, że jest to auto z rynku amerykańskiego, to w środku jest specjalny przycisk do wyjścia awaryjnego. W USA chyba lubią się zamykać w bagażnikach. Poza tym mamy tutaj dodatkowy schowek na kable, są siatki mocujące oraz jest też dojście do akumulatora rozruchowego. Swoją drogą chyba nie jest zbyt dobrze zabezpieczony, bo jest cały mocno uświniony. Dalej mamy kolejne złącza, tym razem 4 plus 1 USB, są haczyki na zakupy, a także i miejsca, gdzie dolejemy płyn do spryskiwaczy oraz oddzielne oświetlenie od góry. No wiecie, jakbyście tutaj podłączyli jakieś narzędzie w nocy, to trzeba to doświetlić. No dobra, to wskakujemy na tył. Tutaj, jak się domyślacie, miejsca jest mnóstwo i co ważne, kanapa nie jest mocno pionowa. Nawet siedzisko nie jest super krótkie, no da się tu jechać. Do dyspozycji mamy ogromny podłokietnik z miejscami na napoje, są oddzielne nawiewy oraz, nie uwierzycie, kolejne złącza. Z tyłu jest też kolejne ciekawe rozwiązanie. Otóż siedziska można podnieść i teraz albo uzyskujemy dużą przestrzeń, a jak nie, to możemy rozłożyć schowek, w którym się zmieszczą jakieś rupiecie. Fajna sprawa. Wskakujemy naprzód. Tutaj są przeogromne fotele o zerowym trzymaniu bocznym, czyli idealne na potężnego Amerykanina. Elektryczny jest fotel, elektryczna jest kierownica i elektryczne są pedały. Tak, dobrze słyszycie. Są tutaj elektryczne pedały, które można przesuwać
tak żeby mieć jak najlepszą pozycję za kierownicą. Niezłe, co? To jeszcze nie koniec. Poczekajcie na bariery we wnętrzu. No właśnie, a wnętrze ma kilka wielkich rzeczy. Po pierwsze, ma wielki ekran, który już możecie znać z elektrycznego Mustanga Mach-E lub Forda Explorera. Osobiście uważam, że ekran jest za duży i po prostu źle to wygląda. Może i dobrze działa i obsługa jest w miarę intuicyjna, ale jest za duży nawet jak na tak wielkiego pick-upa. No i obsługa klimy jest na ekranie. Ale na szczęście, wybierając podstawowe wyposażenie, w kabinie będziemy mieć mały ekran. To znaczy, on wciąż jest duży, ale znacznie mniejszy niż ten u mnie, no i wtedy mamy zwykłe fizyczne przyciski pod spodem. To wygląda moim zdaniem nieco lepiej. No dobra, ale miałem wam pokazać kolejne dziwne rzeczy. No to po pierwsze, zobaczcie na ten gigantyczny podłokietnik. Wielki, co? Tak samo wielki jest drążek zmiany biegów, który to możemy schować. Poważnie, jest tu przycisk, który jak jesteśmy w trybie P, czyli parking, to możemy lewarek złożyć. Niestety, lewarek nie ma funkcji dziadka do orzechów, bo jak coś tam włożymy, to nie zostanie to zgniecione. Ale spokojnie, jest na to inny sposób. Bo jak złoży się lewarek, to możemy rozłożyć ten wielki podłokietnik i mamy wtedy duży stół, na przykład po to, żeby rozwalić orzechy albo żeby położyć laptopa. No da się tu zrobić stanowisko pracy. Bo jak pewnie zauważyliście, są tutaj kolejne złącza. F-150 to chyba auto z największą ilością złącz na rynku. Wszystkich doliczyłem się aż 16. 16 różnych złącz. Ja nie wiem, czy mam tyle sprzętu w domu, żeby zająć 16 złącz. No i teraz dochodzimy do bardzo fajnej funkcji, którą może spełnić w elektryczny F-150. Otóż w razie zaniku prądu w domu może on zasilić cały dom. Możemy też zasilić na przykład inne auto elektryczne, jakby skończył się w nim prąd. Ciekawe. Ale są jeszcze ciekawsze rozwiązania. Jak na przykład wbudowana waga, która sprawdzi nam, ile towaru wrzuciliśmy na pakę. To powinno być w każdym pick-upie, tak samo jak i w każdym busie. Dalej mamy niesamowity zestaw kamer, gdzie poza klasycznym widokiem 360 stopni mamy też dedykowaną kamerę na naszą pakę czy na hak holowniczy. A do holowania mamy też specjalny tryb, gdzie auto niemal samo podpina nam przyczepę. Oczywiście większość bajerów to jest opcja. Dobra, to rzućmy okiem i uchem na spasowanie i materiały. Naprawdę, nie jest źle, bo trzeba pamiętać, że jest to auto robocze. Jest twardo, jest sztucznie, ale takie ma być. Ma być łatwe do mycia, łatwe do sprzątania i jak najtrudniejsze do zniszczenia. Tak samo jak ma być dużo schowków i tych naprawdę jest wiele. W desce przed pasażerem mamy nawet 2 schowki, a skoro to auto amerykańskie, to pewnie na 2 różne pistolety. No dobra, to pora na kolejne ciekawostki, jak na przykład przyspieszenie do 100. Pora na pomiar. Tak, dobrze słyszeliście. Auto mieli 4 kołami na suchym, a mimo to robi setkę w 4,7 sekundy. Tak, 4,7 sekundy w 6-metrowym pick-upie, który waży, uwaga, 3 tony. Tak, 3 tony, czyli o jakieś 600 kg więcej niż zwykły F-150. I ta różnica to głównie baterie, bo te same ważą ponad pół tony. A bateria w F-150 jest tak sama jak auto. Ogromna i ma pojemność albo 98, albo 131 kWh. I to jest wartość użytkowa, czyli netto. I ja mam właśnie większą baterię, która od razu idzie w parze z większą mocą. Mój egzemplarz ma 580 koni oraz aż 1050 Nm momentu. Słabsza wersja ma tylko 452 konie i też 1050 Nm momentu obrotowego. I już wiecie, skąd taki czas do setki. Auto ma niemal 600 koni i napęd na 4 koła. Dodatkowo możemy zblokować tylny dyfer. A przez to, że akumulatory i silniki są schowane w podłodze, pomiędzy ramą, to auto jak na pick-upa ma nisko środek ciężkości i bardzo dobrze się prowadzi. Dodatkowo, zobaczcie, mamy zwykłe zawieszenie z tyłu, a nie resory piórowe, jak to zazwyczaj jest w pick-upach, a to też przekłada się na znacznie lepszy komfort podróżowania. Dawno nie jeździłem tak wygodnym pick-upem.
i tak zrywnym. To jest elektryk, więc tutaj moc i moment mamy niemal od razu i kopnięcie w plecy jest bardzo duże. Tym większe jest zdziwienie, bo jedziemy ogromnym pick-upem. W zasadzie to auto jest za duże na nasze warunki. Ponad 2 metry szerokości, ponad 2 metry wysokości i niemal 6 metrów długości powoduje, że manewrowanie w mieście to koszmar. Ba, nasza paka jest na wysokości dachu innych aut, tak samo jak i linia okien. Jak na przykład obok stoi jakieś niższe auto, to go po prostu nie widzimy. Dobra, to jeszcze na chwilę wróćmy do ładowania, zasięgu i zużycia energii. Czas ładowania klasycznie zależy od tego, z jaką mocą będziemy ładować. Teraz na ekranie widzicie czasy od 15 do 80% dla różnych mocy. A w kwestii zużycia, to jeżdżąc po Warszawie i okolicy miałem wyniki na poziomie 28-30 kWh, co daje nam jakieś 400 km zasięgu w mieście. Oczywiście jeździłem na pusto. W trasie, jak nie będziemy przekraczać 120, to też powinniśmy zrobić wynik na poziomie 350 km, czyli taka klasyka jak dla elektryka. F150 jest duży, więc zużywa dużo, ale ma też duże baterie, bo przypominam, w opcji mamy 131 kW netto. Nie wiem, czy jest jakieś inne auto na rynku, co ma większą baterię. Być może jakieś w Chinach, ale tam nie znam dobrze tego rynku. No dobra, to przejdźmy do najważniejszej kwestii pick-upa. Możliwości transportowe i pociągowe. Pick-up to narzędzie do pracy i nie inaczej jest w przypadku F150. Auto ma pakę o wymiarach 170 cm długości oraz 128 cm szerokości, czyli spokojnie zmieszczą się 2 europalety. Chociaż nie wiem, czy w Stanach mają europalety. Do tego ma ładowność na poziomie 885 kg dla większego akumulatora oraz 1015 kg dla mniejszego akumulatora. Większy akumulator pozwala ciągnąć przyczepę na poziomie 3,5 tony, a słabszy 2 tony 250 kg. No niestety, to jest największa różnica względem spalinowych F150, bo tamten może ciągnąć przyczepę o wadze nawet do 6 ton 350 kg i załadować na pakę do 1500 kg. Czyli elektryk ma 2 razy mniejsze właściwości załadunkowe. Aha, i zasięg elektryka z przyczepą 3,5 tony to nie 350 km, tylko ledwo 150 km. Tak, są testy na YouTubie i polecam sprawdzić. Zasięg z przyczepą spada drastycznie. A klasyczne F150 z dieslem pod maską zrobi 3 razy większy zasięg i tankowanie będzie trwało chwilę, plus stacji benzynowych mamy znacznie więcej niż stacji ładowania, nawet w USA. I dochodzimy do momentu, gdzie moim zdaniem elektryczny pick-up jest bez sensu jeszcze bardziej niż elektryczne auto osobowe, bo pick-up ma pracować, a w pracy liczy się każda minuta. A tutaj na przykład, ciągnąc jakiś ładunek, nie chcemy tracić czasu na ładowanie co 1,5 godziny. Ale muszę przyznać, że F150 ma kilka ogromnych zalet. Po pierwsze, ten przedni bagażnik, który wreszcie zmienia pick-upa w auto, którym można spokojnie jeździć na co dzień, nawet jak nie mamy zabudowy paki. Po drugie, te wszystkie gniazda powodują, że faktycznie możemy zasilić tym mnóstwo sprzętu, czy nawet dom. A po trzecie, fenomenalne osiągi, których w pick-upie kompletnie nie potrzebujemy. Tak więc F150 Lightning jest świetnym bajerem, ale zdecydowanie bardziej wolałbym F150 w dieslu. Na szczęście ani jednego, ani drugiego nie da się kupić w Polsce, te auta nie są i pewnie nigdy nie będą dostępne, bo są za duże. Ale jak ktoś chce takie auto kupić, to w USA ceny zaczynają się od $52 000 za podstawę, aż do $97 000 za wersję jak testowana, czyli najwyższe wyposażenie. Zwykły spalinowy F150 startuje od $34 000 i kończy się na $85 000. Różnica w cenie jest więc ogromna i elektryk jest super drogi. I na koniec taka ciekawostka. Rodzina F-Series Forda to najlepiej sprzedające się samochody w USA. Tak, dobrze rozumiecie. Pick-upy sprzedają się lepiej niż osobówki. Poważnie, nie SUV-y, nie limuzyny, a pick-upy dzierżą pierwsze miejsca w corocznych rankingach sprzedażowych. W zeszłym roku, 2021, na trzecim miejscu był Chevrolet Silverado, czyli pick-up, który sprzedał się w liczbie 529 765 sztuk. Na drugim miejscu była rodzina Ram Trucks, która sprzedała się w ilości 569 388 egzemplarzy. A na pierwszym miejscu, bezapelacyjnie, był Ford z rodziną F-Series, która trafiła do 726 000 nabywców. Dla porównania z Europą, to najpopularniejszym nowym autem w 2021 roku był Volkswagen Golf, na drugim miejscu był Peugeot 208, a na trzecim Dacia Sandero. I te auta trafiły do 599 069 osób. Łącznie, tak, łącznie 3 najlepiej sprzedające się samochody w Europie sprzedały się w mniejszej ilości o ponad 120 000 sztuk niż pick-upy tylko Forda z serii F w samych Stanach Zjednoczonych.
To chyba powinno Wam wystarczyć, o jak wielkim rynku mówimy. Aha, i Ford chwali się, że w pół roku sprzedał około 10 000 sztuk Lightninga, czyli Forda F-150 elektrycznego, więc zakładając, że popyt będzie taki sam, to w rok sprzeda około 20 000 sztuk wersji elektrycznych. Wydaje się dużo, ale jak popatrzymy, że rocznie sprzedaje się ponad 700 000 sztuk spalinowych, to wychodzi na to, że to zaledwie 3% sprzedaży to będzie elektryk. To już takiego wrażenia nie robi. Ale z drugiej strony fabryka nie wyrabia, bo podobno chętnych jest dużo więcej i teraz czas oczekiwania na Lightninga to 3 lata. I na koniec jeszcze wrócę do nazwy Lightning. Już kiedyś był Ford F-150 Lightning i to nawet 2 razy. Raz w 1993 roku, a drugi raz w 1999. Dokładnie były to SVT Lightning, czyli Special Vehicle Truck Lightning. Obie generacje miały benzynowe V8 o pojemności 5,8 lub 5,4 litra, generując 240 koni w pierwszej odsłonie i aż 360 lub 380 w późniejszym modelu. Oba auta były jednak znacznie wolniejsze niż obecny Lightning. Cześć!